Nasa, dawaj, dawaj! Robimy dalej, jedno więcej nie jest! Ania, uważaj! Masz Kasandrę! Atak! Piłę za bramę! Pomoc zmiana! Pomoc zmiana! Aleksandra Maria Żbikowska, Orion Dan, Rondo. Dzielę pracę pół na pół, bo tak na dobrą sprawę pół to jest powiedzmy dydaktyka. Prowadzę głównie zajęcia z studentami pierwszego roku, a druga połowa to no, praca już stricte powiedzmy w labie, nowotwory, mikroRNA, diagnostyka. I trochę tylko brzuch odsłonimy. I oddychamy standardowo. Wdech nosem, brzuch do góry, wydech, brzuch. No, jak się pytają, gdzie pracuję, mówię, że w hospicjum, to oni mówią, o Jezus, ale ty masz przekichane. A ja mówię, że to jest no, nieprawda, to jest tylko taka otoczka, taka jakaś opinia, która jest błędna, bo tak naprawdę to jest bardzo pozytywne miejsce, w takim sensie, że tutaj pacjenci są na pierwszym miejscu. Wcześniej byłam tancerką, tańczyłam przez 5 lat, taniec nowoczesny, właśnie jazz. Ale miałam problemy ze zdrowiem i musiałam niestety skończyć te tańce. I jak już trochę było lepiej z moim zdrowiem, Ania zaprosiła mnie na trening właśnie i... Od początku studiów to laboratorium to jest faktycznie takie moje życie. Misiu się też bardzo dobrze odnajduje, jak widzimy. Celem projektu... Super się odnajduje. Ogólnie celem naszego projektu jest nowa strategia przeciwnowotworowa, indukowaniu kwadrupleksów. Bardzo często tak jest, że musimy z młodym przychodzić na treningi, dlatego że mąż pracuje na dyżury i... Ojej. No tak, no taty nie ma w domu. O, mój dzień jest bardzo intensywny, czasami kończę o 22 w domu. Rano jest praca w szpitalu, później pracuję jeszcze dodatkowo prywatnie. Prawda jest taka, że bez sportu nie potrafię funkcjonować, więc jak mam 2 dni bez sportu, to już się coś ze mną dziwnego dzieje. Może to jest pewnego rodzaju uzależnienie od sportu, ale uważam, że to jest akurat super, bo dzięki temu czuję, że żyję i mam energię. Tańczyłam taniec nowoczesny i hip-hop i myślę, że też ta koordynacja, którą się gdzieś tam w tańcu wypracowuje, to ma też przełożenie potem na tą umiejętność pracy z kijem. Przekazywanie wiedzy no to niezależnie od tego, czy nie wiem, są to ćwiczenia z biologii molekularnej, z takich technik laboratoryjnych, czy przekazywanie wiedzy jakby lacrossowej. Ale co ci sprawia większą frajdę? Lacrosse jednak. Tak? tak, zdecydowanie. Zdecydowanie lacrosse. Maria jest, Świta jest, Madzia jest, Afro nie ma, Roxany nie ma, Karo nie ma, Mela jest, Kasandra jest. Dzisiaj mi z spokojem, z rozstrzelania, jutro gramy finał, jeżeli ktoś zapomniał. Dobra, jedziemy na gwizdek! Lacrosse bardzo wcześnie się zaczął, na drugim roku studiów. Zobaczyłam plakat na mieście, no i stwierdziłam, że spróbuję czegoś nowego. Zobaczyłam ogłoszenie, to w ogóle musiałam wygooglać, co to w ogóle jest.
Jesteśmy w mega kupie i robimy podania wszystkie w ogóle jakby bez sensu. Takie akcje będą miały większy sens, tak? Jeżeli od początku będziemy sobie podawać, ta piła będzie szybko szła. W lacrosse znalazłam się dzięki Afro. Była moją uczennicą na chemii. Razem uczyłyśmy się do matury. Poczekałam, aż Afrodyta skończy maturę. Poszła na studia i wtedy zdecydowałam się wejść do naszej drużyny. Biegałam półmaratony i no, w pewnym momencie po prostu znudziło mi się bieganie i stwierdziłam, że w sumie czemu by nie spróbować czegoś nowego, czegoś innego, totalnie innego, bo lacrosse to jest jakby sport z innej bajki. Ej, dobra, już no. Tu mam cała moja tak naprawdę historia, jak się zaczęła z lacrossem, łącznie z pierwszą wiadomością, którą wysłałam do Poznań Hussars, zapytać o treningi. I tutaj też mi się powpisywały dużo jakichś takich, wiadomo, z uśmiechem, z jajem, jak to u nas, bo u nas nigdy nie jest tak na 100% poważnie. A Mela, jak to się stało, że ty zaczęłaś grać w ogóle w lacrosse? Powiedz prawdę. No tak naprawdę dzięki mojej mamie tak naprawdę głównie, no bo zabierała mnie tu na treningi, tu... No na początku nie chciałaś, nie? No, ale nie było... Pierwszy trening? Ten, co ćwiczyłaś z dziewczynami, ale potem był czas, żeby zagrać w Meczyk, to nie chciałam i się chyba płakałam. I nie chciałam bardzo, ale w końcu mnie zmusiłaś i nie żałuję. No tak trochę było. Ile, że gram ja, gram one, pewnie twoja córka też będzie grała. Masz dzisiaj jeszcze dodatkową matematykę? Tak. Więc będę o 16, po 16. Pewnie bliżej 17, jak cię No. Mela jest chora na cukrzycę typu 1. No nie chcę tutaj nikogo straszyć, bo to może źle zabrzmi, ale faktycznie prowadzą do śmierci. Więc my musimy bardzo mocno kontrolować, żeby ten poziom cukru podczas wysiłku, podczas sportu był faktycznie w normie. Dzisiejsza technologia też trochę to ułatwia, że ta kontrola jest łatwiejsza, ale faktycznie trzeba tego pilnować i jeżeli jest wszystko ok, to ja nie widzę przeciwwskazań, lekarze nie widzą przeciwwskazań, żeby faktycznie trenować. Bardzo często padało to pytanie, czym jest lacrosse, czy to jest łapanie mocyli. Bardzo często odpowiadałam, że to jest taki hokej, ale górą, że mamy 2 bramki, jest piłeczka zamiast krążka, ale praktycznie na tym samym polega. Mieliśmy raz taką sytuację, co starszy pan nas się pytał, w co my gramy. Mówimy, że w lacrossa. A on, Leros? A my, tak, Leros. Już dałyśmy sobie spokój, bo czasami jest ciężkie, żeby wytłumaczyć ludziom. Dużo osób mówi, że to jest Quidditch. Czy na miotłach latamy, też się pytali. Na miotłach też nie latamy. Na kijach czasami się poleci, ale to bardziej przez podcięcie. Lacrosse na świecie generalnie jest uważany za najstarszą dyscyplinę drużynową i swoje korzenie ma jeszcze wśród rdzennych mieszkańców Ameryki, czyli Indian, to bodajże plemię Irokezów. I w tamtych czasach bardzo odległych, no to miało troszeczkę inną funkcję, bo nie tyle czysto sportową, ale też funkcję społeczną, militarną. W ten sposób rozwiązywano pokojowo konflikty. Pojedynki lacrossowe nie toczyły się na boiskach, takich jak mamy teraz, tylko to były bardzo obszerne tereny, te mecze trwały po parę dni. Gramy 10 na 10, 3 atakujących, 3 obrońców i 3 pomocniczki oraz bramkarka. I celem tej gry po prostu jest skuteczne podawanie sobie piłki, tak żeby zmienić obronę przeciwniczek i ostatecznie piłkę umieścić w bramce. W standardowej, takiej nieolimpijskiej wersji gramy 4x15, a w wersji olimpijskiej gramy 4x8. Myślę, że między 10 a 20 bramek z każdej drużyny wpada. Mówi się, że ten sport jest najszybszym sportem na 2 nogach. Wersja kobieca od męskiej różnią się, chociażby z tego względu, że w męskiej wersji
mamy dużo bardziej dozwolony kontakt ciało w ciało. W wersji damskiej jest tylko kontakt kij w kij. Bardzo dużo w domu gadamy o lacrosie, bo ja nie będę ukrywała, że lacrosse w moim życiu pojawił się jako coś dodatkowego, coś, co wypełni mi czas wolny, ale totalnie zawładnęło naszym życiem. Mówię tutaj o całej naszej rodzinie, że u nas wszystkie plany, jakie my chcemy powziąć, to tak naprawdę wszystko jest pod lacrossa ustawiane. My patrzymy w kalendarz, czy faktycznie wtedy możemy, czy nie ma jakiegoś zgrupowania, czy jakiegoś treningu, czy jakiegoś wyjazdu. I u nas zawsze lacrosse jest na pierwszym miejscu. Nie, no wiadomo, szkoła jest bardzo ważna, bo to jest podstawowy jej obowiązek, ale nie będę ukrywała, że zdarza się jej opuszczać szkołę. Czyli szkoła jest ważna, a lacrosse ważniejszy. Ja tego nie powiedziałam. Myślę, że uważają nas za świrów. Czasami jest tak, że na przykład, nie wiem, idę załatwiać przedłużenie telefonu do sieci i tam o czymś się rozmawia, to ja nie wiem, jak to się dzieje, ale ja zawsze jakoś wejdę na temat lacrossa. Ja chyba mam taką misję wewnętrzną, przez to, że to jest sport bardzo mało znany, że ja gdzie tylko mogę, nawet w sumie jak nie powinnam, ale ja o nim mówię. Początki lacrossa w Poznaniu to była grupka ludzi, która się zapasjonowała pewnym sportem i zgłosili się do Europejskiej Federacji Lacrossa i dostali kije. No i zaczęli po prostu trenować. A sekcja jakby damska to były głównie dziewczyny tych chłopaków. Teraz w grudniu obchodzimy sekcja żeńska 14 urodziny, sekcja męska, która teraz jest zawieszona, ale generalnie już klub działa 16 lat. No i początki były ciężkie, były treningi, że były po 2-3 osoby. No ale potem w 2017 roku we Wrocławiu były organizowane Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. No i wtedy rzeczywiście było i duże dofinansowanie i jakby ten rozwój zdecydowanie poszedł naprzód. No i miałam też zaszczyt być kapitanką reprezentacji. Potem tak na dobrą sprawę jeszcze również byłam asystentką trenera kadry juniorskiej oraz też menadżerką. W pewnym momencie musiałam zrobić sobie przerwę. No i potem też przyszedł okres, że dziewczyny szukały trenera. No i stwierdziłam, że w sumie jakby czemu nie? Jeśli chodzi o sukcesy Poznań Hussars Ladies, to zacznijmy od roku 2016. To był mój pierwszy sezon, który rozegrałam w poznańskiej drużynie. I pierwszy tak naprawdę weekend mistrzyń, czyli pierwsze rozstrzygnięcie ligi, tytuł mistrzowski. Grałyśmy w finale z Kosynierkami z Wrocławia. To był pierwszy i ostatni finał, który przegrałyśmy. Tego powiedzmy 2017 roku ciągle dzierżymy tytuł mistrzowski. Ale oprócz zwycięstw w naszej lidze miałyśmy okazję też triumfować, może nie na najwyższym szczycie podium, ale na podium stać na turniejach międzynarodowych, trzykrotnie na turnieju La Box, również na turnieju Silesia Cup, on był kilkakrotnie rozgrywany. Reprezentowałyśmy Polskę na drużynowych mistrzostwach Europy. Wcześniej pracowałam przy trenerze głównym podczas Mistrzostw Europy kadry U21 w zeszłym roku w Pradze. Tam byłam też menadżerem i asystentem trenera. Oprócz tego działam, widnieję też jako wiceprezes Polskiej Fundacji Lacrosse. Pomału przymierzam się do objęcia jakiejś funkcji w Polskiej Federacji Lacrosse. Czyli z tego, co robisz, to nie zarabiasz nic, jeżeli chodzi o... Nic. Wszystko jest z takiej miłości, zapału i myślę, że no jest jakaś nadzieja w tym, że może to się w przyszłości zmieni, bo super by było w ogóle pracować w czymś, co lubisz, czym się spełniasz i co daje ci taką satysfakcję, ale aktualnie jest to, i nie tylko ja tak naprawdę w Polsce, robimy to kompletnie za darmo, tylko po to, żeby ten sport promować. Jedziemy po sprzęt do lacrosse, po bramkę, po piłki, bo trening strzelecki bez tych sprzętów odbyć się nie może. Jest dyscypliną, jest sportem uważaną za sport drogi.
tak? Bo sam sprzęt faktycznie jest nie do zdobycia w Polsce. Jest on sprowadzany ze Stanów na tą chwilę, bądź tutaj z Niemiec, więc sam koszt sprzętu już jest duży. A to jest dopiero początek. Oczywiście my zawodniczkom początkującym, które do nas dołączają, my gwarantujemy sprzęt podstawowy, czy kija, czy gogle, ale my jako drużyna borykamy się z wieloma takimi przeszkodami właśnie natury finansowej, bo są ograniczenia, jeśli chodzi o dostępność boisk. W samym Poznaniu tych boisk jest niewystarczająco, czy jakieś ubezpieczenia, czy sprzęty. Do tego jest multum i my tak naprawdę otrzymujemy dofinansowanie z miasta, natomiast on nie wyczerpuje naszych potrzeb. To nie wygląda za dobrze. Metraż jest za mały, sprzętu jest bardzo dużo, ale nie ma co narzekać. Taką naszą bolączką od wielu lat jest to, że nie możemy po prostu znaleźć żadnego sponsora, mniejszego, większego, który by chciał jakoś systematycznie nas wspierać. Ja tego w ogóle nie chcę zliczać, bo jak ja bym zaczęła to zliczać, ile ja na przykład rocznie na lacrossa wydaję, no bo przecież jeszcze jak jestem zawodniczką kadry, to jeżdżę na zgrupowania i tutaj też nikt mi za darmo nie daje, tylko dojazd, hotel, jeszcze składkowe takie na zgrupowanie my się zrzucamy tak naprawdę na wynajem boisk, więc to są koszty, na przykład takie mieliśmy zgrupowanie w listopadzie, no to na zawodniczkę około 800 zł. W ogóle mamy takie dziewczyny w drużynie, które pracują, ale głównie po to, młode dziewczyny, żeby grać w lacrossa, nie? Czyli to jest jakby główny cel, na którego idą do pracy, żeby te pieniądze zarobić. Stan polskiego lacrossa można analizować z różnych perspektyw i różne rzeczy brać pod uwagę. Bo na pewno idzie rozwój, jeśli chodzi o umiejętności zawodniczek. Jesteśmy coraz lepsze i to też na arenach międzynarodowych widać i mam nadzieję, że zobaczymy na Mistrzostwach Europy. Ale ja dostrzegam to, że faktycznie przez ostatnie lata ilość klubów się nie zwiększyła, a wręcz niektóre sekcje poupadały. I tak było chociażby z naszą męską sekcją lacrossa. Dlaczego tak jest? Wydaje mi się, że brakuje po prostu ludzi chętnych do tego, aby charytatywnie za darmo ciągnąć to po prostu, tak? Żeby działać, żeby organizować, żeby tego wszystkiego pilnować. Ja nadzieję rozpatruję przede wszystkim w tym, że lacrosse stał się już oficjalnie olimpijską dyscypliną i pojawi się na olimpiadzie w 2028 roku w Los Angeles. Trafiamy do tego koszyka sportów olimpijskich, co się wiąże na pewno z większym budżetem, ale też z większą kontrolą ze strony ministerstwa i która też będzie nakładała pewne obowiązki, które federacja będzie musiała, związek będzie musiał wypełnić. Szukamy dotarcia do szkół, podstawowych liceów, bo tylko to nam pomoże tak naprawdę tchnąć tą dyscyplinę i pchnąć ten rozwój. Jak dzieci od najmłodszych lat będą miały możliwość w ogóle zapoznania się z czymś takim. Tutaj jest moja podstawówka i tu jest kawał też historii, bo jak właśnie byłam w podstawówce, to zaczęłam grać w lacrossa. I wtedy, szczerze, nikt we mnie nie wierzył. Wszyscy mówili, że o, lacrosse, co to jest za sport w ogóle? A teraz odwiedziłam moją podstawówkę 2 tygodnie temu i wszystkie panie nauczycielki były w szoku, że lecę do Stanów. Wszyscy się tak cieszyli i mówiły panie, że muszę dać znać, jak będę w Stanach, pisać maile do nich, że oni chcą wszystko wiedzieć, co się dzieje u ich absolwentki. To jest wielki krok dla polskiego lacrossa, że ktoś wylatuje za granicę, żeby grać. I Ania zaprosiła mnie na trening właśnie i spodobało mi się od razu. Zobaczyłam, że kurczę, jest tak mało osób, jest tyle możliwości. Od razu wchodzę tak naprawdę na boisko i jestem zawodniczką, która może przyczynić się do wygrania. No, warunki fizyczne to jest mój główny atut chyba, no bo nie ma takiej dziewczyny wysokiej w Polsce jak ja, tak mi się wydaje. W lacrossie na pewno, bo oczywiście są wyższe dziewczyny, ale no, w lacrossie jestem najwyższa zdecydowanie. Tu mamy szóstkowy. Tu dostałam puchar od Madzi, naszej kochanej, jak ona zrobiła u siebie zawody nam w domu. Dostałam też medal właśnie też na 18. Atomówki.
uważałyśmy się za atomówki z Afrodytą i z Roxaną. Tutaj mam najlepszego napastnika oraz tą najlepszą juniorkę w 2021 roku. To jak normalne studia na 4 lata. Kierunek sobie wybrałam zarządzanie sportem, więc będę mogła iść na przykład na menedżera jakiejś drużyny i to tak bardzo mi się chyba podoba i w to bym chciała iść. Moja współlokatorka w zasadzie dopiero ją poznałam i wiem, że nasza trenerka świetnie się bawiła, rozdzielając pokoje. Zrobiła sobie taki żart, że najwyższą osobę dała z najniższą osobą. Między nami jest różnica 33 cm aż, więc no, będziemy razem wyglądać komicznie na pewno. A dziewczyny jak zareagowały z drużyny? No, były mega zadowolone ze mnie. Wszystkie zaczęły udostępniać post, który mnie ogłaszał, że jakby dostałam się rzeczywiście do Stanów. I jakby dziewczyny mega mnie wspierają, wszystkie trzymają za mnie kciuki i jakby cieszą się moim szczęściem, bo ja też myślę, że ten sukces, że lecę do Stanów, to jest nasz wspólny sukces, bo gdybym nie grała z tak dobrą drużyną, to nie grała tak jak gram teraz. W sensie dzięki nim zdobywam umiejętności i doświadczenia na boisku. Będę starała się chłonąć jak najwięcej wiedzy i przekazywać ją dziewczynom, no bo tak, to jest taka moja misja. Lecę tam, żeby się uczyć i uczyć dziewczyny też w Polsce. To jest ostatni mecz, ostatnie 60 minut, więc dziewczyny, na maksa. Myślę, że każda chce dzisiaj tego samego. To jedna osoba ustawia się od naszej defensywy, czyli tutaj staje, tu pchasz tu, ona tu, a tu staje Mela, nie? Ladies, już ten kiedyś slogan się pojawił, my mówimy o sobie drużyna, rodzina. I trochę tak jest, bo faktycznie nasze relacje są bardzo bliskie i jesteśmy sobie bardzo życzliwe, ale co też nie oznacza, że nie ma między nami jakichś tam różnic charakterów, które też powodują może jakieś małe zgrzyty, ale wszystkie zawsze staramy się łagodzić. Staramy się też, żeby zawsze znaleźć czas na tą sferę już pozaboiskową, taką typowo integracyjną, bo jakby złotą myślą naszej drużyny jest to, że dbamy bardzo mocno o ten aspekt pozaboiskowy, żebyśmy my jako drużyna po prostu fajnie mogli ze sobą spędzać czas, żeby każda nowa osoba, która do nas dochodzi, czuła tę pozytywną atmosferę. A tutaj jest fajna bombka. To jest bombka, którą dostałam w grudniu na naszych urodzinach. To jest świeżak roku 2021 i to też było takie fajne, motywujące, że gdzieś tam dopiero co zaczynaliśmy grać, to też pamiętali o osobach, które są nowe. Dziewczyny, małe rzeczy. Każda piłka nasza, pomagamy sobie na boisku, jesteśmy drużyną, gramy jako całość. Pojedyncze osoby nie wygrają tego meczu za nas. Tak jest? Tak jest. Wszystkie razem. Let's go, Laski! Dalej, dalej, dalej! Hey, go! W naszej drużynie jest też bardzo duży przekrój, jeśli chodzi o wiek zawodniczek. I to też jest spoko, bo tak naprawdę niezależnie od tego, kto do nas nowy przyjdzie, to zawsze swoją jakąś tam grupę, do której się tak przyczepi, że tak powiem, znajdzie. Bo czy to będzie nastolatka, czy jakaś studentka, dziewczyny pracujące, to są dziewczyny z różnych branż i że tak powiem, mamy fizjoterapeutki, tak? Mamy jakieś graficzki, więc jakby cokolwiek komu gdzieś tam dolega i ktoś akurat w tej branży siedzi, albo no to zawsze sobie pomagamy. Myślę, że trzeba lubić sport, żeby być w naszej drużynie, albo też trzeba się porządnie nudzić. I wtedy zamiast tej nudy jest jakaś aktywność. No ale mamy takie dziewczyny, które są szalone, które nie są standardowe, że tak powiem.
Ladies to jest jak rodzina, drużyna, rodzina. Naszym MVP została